Który obóz jest naprawdę najlepszy w Gothic Remake? Stary obóz? Nowy obóz? A może Bractwo Śniącego? Jeżeli wybieracie frakcję pod najlepszą broń, pancerz albo łuk, to prawdopodobnie wybieracie ją z niewłaściwego powodu, bo najlepszy sprzęt i tak w dużej części możecie zdobyć niezależnie od obozu. Nowy obóz wcale nie jest automatycznie najlepszym wyborem dla łucznika, a Bractwo, mimo że jego magia kończy się już na 4. kręgu, przez sporą część gry może stworzyć jedną z najpotężniejszych postaci w całej kolonii. Co więcej, obóz, który daje najkrótszą drogę do prawdziwego potwora w końcówce gry, wcale nie jest jedynym, który pozwala stworzyć taką postać. Przeszedłem Gothic Remake wszystkimi 3 ścieżkami i porównałem ich rozwój. Punkty nauki, dostęp do magii, sprzęt oraz możliwości w walce. I w tym materiale odpowiemy na 3 pytania. Który obóz najlepiej wybrać podczas pierwszego przejścia? Który najszybciej zrobi z bezimiennego potężną i wszechstronną postać? I która droga prowadzi do jednej z najmocniejszych postaci, jakie możemy stworzyć w całej grze? Zacznijmy od rzeczy, które możemy właściwie od razu wykreślić z listy najważniejszych argumentów. Pancerze. Różnią się głównie na początku. Bardzo wcześnie możemy zdobyć pancerz Gwardii Królewskiej, później pancerz z płytek pełzaczy, a w końcówce pancerz z magicznej rudy, niezależnie od wybranej frakcji. Broń? Podobnie. Najmocniejsze miecze, topory i łuki możemy znaleźć albo zdobyć bez względu na obóz. Stary obóz daje wcześniej dostęp do nauki strzelania z kuszy, ale to dość niszowa przewaga. Jeżeli i tak rozwijamy zręczność, łuk jest po prostu znacznie bardziej praktyczny. Pierścienie i amulety? Znowu to samo. Handlarzy odwiedzamy niezależnie od frakcji, a sporą część najlepszej biżuterii możemy znaleźć podczas eksploracji. Ogromną liczbę zadań wykonamy bez względu na wybrany obóz. Jeżeli zależy nam na maksymalizowaniu doświadczenia, dużo ważniejsza jest jedna zasada. Nie spieszcie się z dołączeniem do frakcji. Najpierw wykonajcie tyle zadań rekrutacyjnych, wszystkich 3 obozów, ile tylko możecie. Dopiero później podejmijcie ostateczną decyzję. Czyli jeżeli wybieracie obóz pod sprzęt handlarzy albo liczbę questów, patrzycie nie tam, gdzie trzeba. Prawdziwa różnica zaczyna się przy rozwoju postaci. W starym obozie zaczynamy jako cień. Później możemy zostać strażnikiem albo magiem ognia. W nowym obozie zostajemy szkodnikiem, następnie najemnikiem, a później możemy wejść do kręgu wody. Bractwo wygląda zupełnie inaczej. Nowicjusz awansuje na templariusza, ale bardzo wcześnie może również zacząć rozwijać magię. Nie wybieramy więc pomiędzy wojownikiem a magiem. Budujemy hybrydę. I właśnie tutaj zaczyna się najważniejsza różnica między 3 obozami. Każdy z nich osiąga swój szczyt w innym momencie gry. Na samym początku różnice są jeszcze stosunkowo niewielkie. Cień i szkodnik mogą rozwijać bardzo podobnego wojownika. Mistrzostwo broni jednoręcznej, siłę, łuk, jeżeli chcemy walczyć również na dystans. Bractwo zaczyna trochę inaczej. Nowicjusz nie zachwyca jeszcze sprzętem, ale wcześniej od pozostałych dostaje możliwość dokładania do walki fizycznej magii. Początkowo nie robi to ogromnej różnicy, ale kiedy nowicjusz staje się templariuszem, ta przewaga zaczyna rosnąć bardzo szybko. I właśnie w ten sposób grania bractwem spodobał mi się najbardziej. Jako nowicjusz rozwijamy najpierw broń jednoręczną, dokładamy łuk, uczymy się magii, a po zostaniu templariuszem przechodzimy również na broń dwuręczną. I nagle mamy postać, która na prawie każdą sytuację może odpowiedzieć czymś innym. Jeżeli przeciwnik jest sam i mogę bezpiecznie ostrzeliwać go z dystansu, wyciągam łuk. Nie wydaje ani jednego punktu many. Jeżeli trafiam na dużą grupę, wtedy zaczyna pracować magia. Uderzenie burzy pozwala przewrócić i ogłuszyć przeciwników. Burza ognia potrafi wyczyścić sporą część słabszej grupy. A to, co zostanie, dobijam bronią dwuręczną. I właśnie dlatego templariusz działa tak dobrze. Jeżeli skończy mi się mana, moja postać nadal jest pełnoprawnym wojownikiem. Mam wysoką siłę, mistrzostwo broni, łuk i broń dwuręczną. Magia jest kolejnym narzędziem, a nie jedyną rzeczą, która utrzymuje tę postać przy życiu. Dlatego nie musimy nawet maksować many. Potrzebujemy jej tyle, żeby używać czarów wtedy, kiedy naprawdę dają nam przewagę. I dopiero teraz dochodzimy do ceny. Rdzeń takiego templariusza kosztuje około 205 punktów nauki. Za tę cenę możemy mieć mistrzostwo broni jednoręcznej, broni dwuręcznej i łuku oraz magię do 4. kręgu. I właśnie dlatego moim zdaniem Bractwo ma najmocniejszą środkową część gry. Nie dzięki jednemu mieczowi czy pancerzowi. Po prostu bardzo wcześnie ma odpowiedź na prawie każdą sytuację. Na tym etapie naprawdę można odnieść wrażenie, że sprawa jest zamknięta. Bractwo wygrało. Tylko że jest jeden problem. 4. krąg, który daje templariuszowi tę ogromną przewagę, jest jednocześnie jego magicznym sufitem. Dalej już nie pójdzie. A druga postać właśnie wtedy dopiero zaczyna się rozkręcać. I tutaj wchodzi nowy obóz. Tylko tej postaci nie możemy rozwijać chaotycznie. Jeżeli od początku zaczniemy wrzucać punkty nauki po trochu w broń, siłę, manę i kolejne kręgi, zrobimy bohatera, który przez sporą część gry będzie przeciętny we wszystkim. Dlatego zasada jest prosta. Najpierw wojownik, później magia. Jako szkodnik rozwijamy broń jednoręczną.
Po awansie na najemnika przechodzimy na broń dwuręczną, podnosimy siłę i zanim na poważnie zaczynam inwestować w magię, mam już postać, która bardzo skutecznie walczy fizycznie. Dopiero wtedy przechodzę próbę wody, zostaję magiem wody i dokładam kolejne kręgi do gotowego wojownika. Dzięki temu nie ma momentu, w którym mam pół maga i pół wojownika, ale żadna z tych połówek nie działa dobrze. Oczywiście ten wariant ma swoją cenę. Mistrzostwo broni jednoręcznej, mistrzostwo broni dwuręcznej, podstawy magii, kolejne kręgi, do tego umiejętności potrzebne na ścieżce maga. Sam rdzeń kosztuje około 265 punktów nauki, jeszcze przed rozwojem atrybutów. Dużo, ale jeżeli dokładnie wykonujecie zadania, eksplorujecie kolonie i zdobywacie dużo doświadczenia, tych punktów spokojnie wystarczy. Trzeba je tylko wydawać z głową. I wtedy inwestycja zaczyna się zwracać. Przy dobrze rozwiniętej hybrydzie już około 4. kręgu zaczynamy doganiać Templariusza. Tyle, że dla niego 4. krąg jest końcem. Dla nas nadal nie jest to pełnia możliwości. Przy 5. kręgu przewaga robi się już wyraźna, a później Xardas otwiera nam dostęp do 6. kręgu. I wtedy zaczyna się robić trochę nieuczciwie. Abrams. W końcówce mamy pełnego wojownika walczącego bronią dwuręczną, który przy okazji zna 6. krąg magii. Zakładamy najmocniejszy sprzęt pod obronę. Wbiegamy między przeciwników, puszczamy falę śmierci Uriziela, a to, co jeszcze stoi, dobijamy dwuręczniakiem. Roboczo nazwałem ten wariant Abramsem i chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. To nie jest mag z mieczem, to jest czołg, który przy okazji zna 6. krąg magii. I gdybyśmy skończyli analizę tutaj, nowy obóz wyglądałby na oczywistego zwycięzcę. Tyle, że nowy obóz nie ma na tego potwora monopolu. Jeżeli zaczniemy jako cień i wybierzemy strażnika, późniejsze wydarzenia nadal pozwalają nam przejść do nowego obozu, zostać najemnikiem, a następnie wejść do kręgu wody. Czyli możemy najpierw stworzyć bardzo mocnego wojownika, a później dołożyć mu najwyższe kręgi magii. Jeszcze naturalnie wygląda to przy magu ognia. Zaczynamy rozwijać magię w starym obozie, a później kontynuujemy tę drogę u magów wody. Czyli prawdziwa przewaga nowego obozu nie brzmi, tylko tutaj zrobicie taką hybrydę. Nie, przewaga brzmi, tutaj zaczniecie budować ją wcześniej i dojdziecie do niej bardziej bezpośrednio. I to jest dużo uczciwszy argument. Im bliżej końca, tym bardziej ścieżki się zbiegają. Im dalej jesteśmy w grze, tym bardziej 3 drogi zaczynają się spotykać. Sprzęt się wyrównuje. Fabuła prowadzi nas w podobne miejsca, a bezimienny coraz mniej jest człowiekiem konkretnego obozu i coraz bardziej gościem, który musi po prostu rozprawić się ze śniącym. Dlatego wybór frakcji najmocniej zmienia drogę do końcówki, nie samą końcówkę. I skoro mechanika nie daje nam jednego oczywistego zwycięzcy, zostaje jeszcze znacznie bardziej subiektywne pytanie. Którą z tych dróg najlepiej przeżyć fabularnie? Jeżeli pierwszy raz uruchamiacie Gothic Remake i mam wskazać wam tylko jeden obóz, wybrałbym stary obóz. Nie dlatego, że daje najmocniejszego bohatera, po prostu najnaturalniej wprowadza w kolonię. Już Diego kieruje nas właśnie w jego stronę. Zaczynamy jako kompletny nikt. Pracujemy dla ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Zostajemy cieniem, później dostajemy się do zamku i awansujemy jeszcze wyżej. Do tego stary obóz leży bardzo wygodnie i sporo zadań handlarzy oraz nauczycieli mamy blisko siebie. Ale najważniejsza rzecz wydarza się dopiero później, bez wchodzenia w niepotrzebne spoilery. Sytuacja w starym obozie bardzo mocno się zmienia. Jeżeli przez wiele godzin był to nasz obóz, te wydarzenia mają zupełnie inny ciężar. To nie jest wtedy kolejna lokacja, w której coś się stało. To ludzie, dla których pracowaliśmy, miejsce, w którym awansowaliśmy, środowisko, którego sami byliśmy częścią. Dlatego na pierwsze przejście moja rekomendacja jest bardzo prosta. Stary obóz. Jeżeli natomiast graliście już w Gothic Remake i szukacie zupełnie innej perspektywy, wybrałbym Bractwo, bo wtedy historia Śniącego przestaje być historią jakiejś sekty na bagnie, staje się naszą historią. Bezimienny trafia do kolonii i słyszy o ludziach, którzy twierdzą, że ich Bóg może uwolnić wszystkich spod bariery. Nie musimy nawet zakładać, że nagle staje się fanatykiem. Wystarczy proste. Jeżeli oni naprawdę znają sposób na ucieczkę, chcę być jak najbliżej tego rozwiązania. Dołączamy do Bractwa. Poznajemy guru, zostajemy nowicjuszem, później templariuszem. I kiedy w 2. rozdziale dochodzi do rytuału, nie obserwujemy go jako ktoś z zewnątrz. To jest nasz obóz, nasz przywódca, nasi ludzie i istota, wokół której zbudowana została cała nasza frakcja. Tylko że Śniący nie okazuje się wybawcą, okazuje się demonem. I nagle plan Bractwa przestaje istnieć. Szukamy więc innego rozwiązania. Trafiamy do magów wody, zbieramy kamienie ogniskujące, później wchodzimy w historię Xardasa i ostatecznie wszystko znowu prowadzi nas dokładnie tam, gdzie zaczęliśmy,
do śniącego. Tym razem nie po ratunek, po jego głowę. Templariusz śniącego ostatecznie zostaje jego katem. I właśnie dlatego dla mnie jest to jedna z najbardziej spójnych i charakterystycznych dróg przez całą historię. Szkoda tylko, że remake później prawie nie rozwija już samego bractwa. Z drugiej strony Bezimienny zna wtedy prawdę o śniącym. Kult przestaje być rozwiązaniem jego problemu. Nowy obóz ma z kolei najbardziej bezpośrednią motywację. Bezimienny chce wydostać się spod bariery. Nowy obóz chce zniszczyć barierę. Ich cele od początku są praktycznie takie same. Jeżeli więc patrzymy tylko z perspektywy tego, czego chce bohater, nowy obóz jest prawdopodobnie najbardziej logicznym wyborem. I dlatego fabularnie również nie próbowałbym wskazywać jednego zwycięzcy. Każda z tych ścieżek daje coś innego. Dobra, to teraz konkretnie. Gracie pierwszy raz. Stary obóz. Najbardziej naturalnie przeprowadzi was przez historię i daje bardzo czytelną drogę rozwoju zarówno dla wojownika, jak i maga. Chcecie klasycznego wojownika? Stary albo nowy obóz. Pod względem walki bronią jednoręczną i dwuręczną, rozwoju siły oraz korzystania z łuku, możliwości są bardzo podobne, więc spokojnie możecie kierować się fabułą. Chcecie pełnego maga? Ponownie stary albo nowy obóz. Stary daje bardzo ciekawą drogę przez maga ognia do maga wody. Nowy pozwala szybciej wejść bezpośrednio w ścieżkę maga wody. Chcecie postać, która możliwie wcześniej ma odpowiedź na prawie każdą sytuację? Bractwo. Templariusz moim zdaniem najmocniej błyszczy w środkowej części gry. Chcecie wycisnąć z postaci absolutne maksimum i możliwie szybko dojść do najwyższego potencjału w końcówce? Nowy obóz. Najpierw wojownik, później mag wody, a na końcu Abrams. Jeżeli graliście już wcześniej i chcecie przeżyć historię z zupełnie innej perspektywy, Bractwo. I teraz możemy wreszcie wrócić do pytania z początku filmu. Który obóz jest najlepszy? Jeżeli mam polecić jeden większości nowych graczy, stary obóz. Ale jeżeli pytamy wyłącznie o siłę postaci, odpowiedź zmienia się razem z postępem gry. Bractwo najszybciej daje bardzo potężną i wszechstronną postać. Nowy obóz prowadzi najbardziej bezpośrednią drogą do najwyższego potencjału w końcówce. A stary rozwija się najbardziej równomiernie i ostatecznie również nie zamyka nam drogi do bardzo potężnej postaci. Dlatego po przejściu wszystkich trzech ścieżek mój werdykt jest prosty. Jednego najlepszego obozu po prostu nie ma. I bardzo dobrze, bo gdyby wybór sprowadzał się tylko do sprawdzenia, gdzie dostaniemy miecz z największą liczbą obrażeń, cała decyzja nie miałaby większego sensu. Nie wybierajcie więc obozu dlatego, że ktoś powiedział wam, że nowy jest dla łucznika, stary ma najlepszy sprzęt, a bractwo jest dobre tylko dla maga. Wybierzcie go pod to, jak chcecie rozwijać Bezimiennego i jak chcecie przeżyć jego historię. A teraz jestem ciekaw was, który obóz wybraliście podczas pierwszego przejścia Gothic Remake i czy dzisiaj wybralibyście go ponownie? Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli ktoś również zbudował sobie w końcówce własnego Abramsa, też możecie się przyznać. Jeżeli materiał wam się przydał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym materiale na Tawernie Gothic.